Angielskie budki niestety pozostały tu już tylko i wyłącznie jako symbol epoki minionej, bo to już jest druga czy trzecia budka, którą mijam. Jest zamknięta i w środku nie ma aparatu telefonicznego, zdemontowany. Pusto. Pusto jest. A jesteśmy tutaj na takim głównym deptaku w Valletcie. Udało nam się po śniadaniu w końcu wygramolić z hotelu. Siedliśmy w autobus i po pół godzinie jazdy wysiedliśmy w takim miejscu. Jesteśmy tutaj no w Valletcie, gdzieś tu jeszcze na trochę obrzeżach, bo akurat tutaj taka fajne miejsce, marina. Można popatrzeć tutaj na te fajne jachty. No i będziemy szli tak tutaj trochę wzdłuż takiego jakby wybrzeża, zalewu. Zobaczcie tutaj jakie jachty wypasione. I będziemy szli do centrum Valletty, czyli stolicy Malty. Stolica o powierzchni niecałego kilometra, chyba tam 800 metrów kwadratowych. I na tak małej powierzchni jest przeszło 320 różnych zabytków, co stanowi ewenement na skalę światową, że po prostu na tak małej powierzchni jest tyle zabytków. O, tam już widać mury otaczające Vallettę. Valletta jest to też najbardziej wysunięta na południe stolica w Europie, która przez 300 dni w roku ma dni słoneczne. No ale jak widać, no dzisiaj tego słońca trochę mamy, ale pogoda jest tak chimeryczna, tak zmienna, że naprawdę co chwilę po prostu się czapkę ściągam, zakładam, bluzę zamykam, zapinam, nie? Wiktor? Wiktor tak samo, bo, no tak gadam, no. W samej stolicy, w Valletcie, mieszka niecałe 6000 osób, także niedużo. Natomiast w całej jakby takiej podmiejskiej aglomeracji Valletty no mieszka większość populacji tutaj całej Malty, czyli to jest tam chyba ponad 300 000 ludzi, no ale to jest tutaj jakby wokół Valletty, bo w samym tym centrum, czyli za tymi, przynajmniej ja to tak rozumiem, za tymi tutaj murami, czyli tam na tej powierzchni 800 metrów kwadratowych, tam mieszka niecałe 6000 osób. Ale tam to dopiero dojdziemy, tak? Na razie idziemy tak w sumie bez mapy, bez celu, po prostu tutaj wzdłuż tego tej mariny. Kaktusy. I cytryny. A tutaj proszę, cytryny. No i nie tylko, zaś tam chyba mandarynki takie pomarańczowe, no. Tutaj jakiś taki ogród botaniczny, ale Figi zamknięty. kaktusowe. Figi kaktusowe też rosną. O, tam kotek idzie. Gdzie? Ale różnego rodzaju roślinność. Wszelkie formy. Kaktusy.
Zobaczymy, co to jest. Jakiś kościółek. Można wchodzić. Zobaczymy, jak w środku wygląda. No niestety nie udało nam się wejść tu do kościółka, bo trwa msza i na drzwiach już jest komunikat, że w czasie mszy, ceremonii nie wolno tam się szwendać po kościele. Także odpuściliśmy sobie. Tego typu charakterystyczne balkoniki. One się jakoś tam specjalistycznie nazywają, ale nie powiem wam w tej chwili. Jest tego tutaj, zwłaszcza w tych starych kamienicach, multum. A tam taka fontanna lzwemy. Podejdziemy bliżej. Chicken King. Fontanna z lwem niestety nieczynna. No idziemy tak tutaj wzdłuż murów, tak jakby obronnych Valletty. Ciągnie się dosyć tutaj daleko. Tak wygląda nadbrzeże. Tamten jakiś taki sporych rozmiarów prom. Jest gdzie przysiąść, ławeczki co chwila. Pięknie. Tam po drugiej stronie widać tak zwane maltańskie Trójmiasto. Czyli Birgu. Nie wiem, jak to się dokładnie czyta, wymawia Cospicua Senglea. Birgu, inaczej Vitarstiosa, to była dawna stolica Malty. Valletta jest stolicą Malty od chyba 1566 roku. Wcześniej właśnie ta stolica znajdowała się tam po drugiej stronie. A jeszcze wcześniej pierwszą stolicą Malty była Mdina. Widok na Trójmiasto. Maltańskie Trójmiasto. Tu taka fontanna. Tam takie budki z fast foodami. Zaraz podejdę, może coś kupię. Pasticceria. O, tutaj idziemy zobaczyć. Zobaczymy, ile to kosztuje. O, 3 euro taka buła, wiecie. Takie? No, 4,50. No. Naprzeciwko dawny zajazd, a obecne biuro premiera. Taki plac. O Valletcie mówi się, że jest to największe muzeum na świecie na wolnym powietrzu. No i wcale mnie to nie dziwi, bo wszędzie zabytki, jeden wielki zabytek. W którą stronę człowiek nie ruszy, jest coś ciekawego. Uliczny grajek śpiewa Boba Dylana.
Tutaj jakiś taki główny deptak chyba Valletty. Sporo ludzi. Przejdziemy się wzdłuż. Restauracje, sklepy z pamiątkami. Młody siedzi przy stoliku, zajada kebaba. Angielskie budki niestety pozostały tu już tylko i wyłącznie jako symbol epoki minionej, bo to już jest druga czy trzecia budka, którą mijam. Jest zamknięta i w środku nie ma aparatu telefonicznego, zdemontowany. Pusto. Pusto jest. A jesteśmy tutaj na takim głównym deptaku w Valletcie. Plac Świętego Jerzego. Idziemy tak po prostu przed siebie, bo nie chce mi się za każdym razem sprawdzać w telefonie właściwie gdzie ja jestem, co oglądam, gdzie jestem. No na pewno taka wędrówka po tego typu mieście z przewodnikiem może i by była ciekawsza, bo człowiek by się więcej dowiedział, miał większe pojęcie na temat tego, gdzie jest. O, tutaj jest jakaś tablica. Buckingham Palace. O, proszę, coś tu jest w nawiązaniu do pałacu Buckingham w Anglii. Zeszliśmy z tego głównego deptaka trochę w bok i tutaj są takie bardziej fajne, kameralne, ciche uliczki, wąskie. Zobaczcie jak to fajnie wygląda. Te balkony specyficzne, wąziutko. Jedną i drugą stronę. Chodzi mi teraz. Co mnie nie widać tutaj na kamerze dla ciebie. Tu nie widać. Chodź, nie będzie widać. On chce też, żeby było go widać na kamerze. Też chce występować w internecie, na YouTubie, tak? Całe szczęście pogoda dopisuje. Te prognozy naprawdę takie długie, długoterminowe, internetowe w ogóle się nie sprawdziły. Przed przylotem tutaj praktycznie prognoza była taka, że całe te 5 dni naszego pobytu miało padać deszcz. Nawet zapowiadane były gwałtowne burze. Póki co, nie zapeszając, jest fajnie. Dzisiaj Tak. też deszczu nie ma. Słoneczko dosyć często świeci. Także fajnie. O, tu ludzie tak sobie prania wywieszają. Dobrze. No ulice też tutaj, jak widzicie, potrafią być dosyć strome. Tutaj kościół Matki Boskiej z góry Karmel. Tak tam jest opisane. Stąd nie widać, podobno ma jakąś fajną, dużą kopułę. No ale jesteśmy tutaj u podnóża i nie da rady tego dostrzec. No hamulce w samochodzie też raczej trzeba mieć tu dobre i sprawny hamulec ręczny. No bo podobnie przypomniała mi się sytuacja, jak byłem w Jordanii, w Amanie. Takie strome ulice, stojące na tych ulicach samochody
zaciągniętym hamulcem ręcznym. Idziemy w kierunku tutaj morza. Doszliśmy znowu trochę nad wodę, a po drugiej stronie widzę takie bardziej nowoczesne budownictwo, jakieś osiedle mieszkaniowe. A tutaj stara Valletta. Młody znowu na ławce siedzi, odpoczywa, nogi bolą. Pięknie tutaj na tej Malcie, w tej Valletcie, ale naprawdę tutaj jest ogrom tego wszystkiego. Maltańskie piwo Cisk na Malcie pijemy. Wiaterek wieje, słoneczko świeci, ale jest przyjemnie. Ważne, że deszcz nie pada. Tam jest wejście do Muzeum Wojny na Malcie. Ale odpuścimy sobie tamtą atrakcję, idziemy dalej tutaj wzdłuż wybrzeża. O, tutaj chyba kolejna atrakcja, Malta Experience tak zwana, ale wygląda to na nieczynne. To jakiś taki tankowiec, nie wiem co to jest, nie znam się. No na pewno nie pasażerski. Dzwon upamiętniający oblężenie Malty podczas II wojny światowej. Idę tu po schodach, zobaczymy z bliska jak wygląda. Maria! Maria! Tutaj jakiś taki kolejny niewielki park z fajną roślinnością, ławeczkami. Młody znowu odpoczywa. I z fajnym widokiem na zatokę. Akurat tu pod słońce. W drugą stronę zobaczymy. Kolejny taki nieduży park z fontanną. Pomniki. Młody jak zwykle na ławce odpoczywa chwilę. Tutaj jakieś takie łuki. Sporo ludzi. Tutaj nie wiem czemu jakiś pomnik dinozaura. W sumie nie wiem czy to pomnik, czy to z brązu, z metalu, czy to makieta plastikowa. Nie wiem z czego to, ale ciekawie wygląda. No i tutaj najfajniejszy widok. Armaty, a tam ponownie Trójmiasto, do którego ciągle zmierzamy. Już jesteśmy blisko dworca autobusowego, zaraz łapiemy autobus, przejedziemy tam właśnie na drugą stronę. Vallettę obeszliśmy wzdłuż wybrzeża już praktycznie całą w koło. Także idziemy zaraz na dworzec autobusowy. O, tutaj jest jakaś atrakcja biletowana. O, zobacz, tu jest. A, tu na prom. O, tutaj wejście na prom. Można popłynąć. Statkiem można popłynąć. Trzeba kupić bilet. Tam się wchodzi, tam są jakieś windy, na dół się zjeżdża.
Nie wiem, i się płynie statkiem. Chodź zobacz tutaj, jak te windy jadą, zobacz. O, to wysoko. Zobacz, tu się wchodzi, winda zjeżdża na sam dół, zobacz. Widzisz? Jesteśmy wyjść od Siekwoi? Nie jesteśmy wyżej. Mój syn jak zwykle zadaje takie pytania. Nie za mądre, no ale co zrobić on. Wysokość wszelkiego typu budynków, obiektów porównuje albo do Sekwoi, albo do Burdżu Khalifa, czyli do najwyższego budynku na świecie w Dubaju, tak? Zawsze go to mocno interesuje i porównuje, czy coś jest wyższe, czy coś jest niższe, tak? Tak już ma, taki jego urok. Jesteśmy na dworcu autobusowym w Valetcie. Tak to mniej więcej wygląda, ludzi dużo. Tam różne stanowiska. Każde stanowisko ma swój numer. My jesteśmy A2. Czekamy na autobus numer 2. Jedziemy do Birgu, czyli tej jakby dawnej stolicy Malty, do Trójmiasta. Dojechaliśmy autobusem do Birgu. Tutaj na nadbrzeże masę łodzi, jachtów, łódek. Dosłownie tutaj dziesiątki, jak nie setki tego wszystkiego. No idziemy tak w głąb. Jest tego tutaj naprawdę ogrom wszystkiego. Bardzo dużo. Bardzo dużo. O, syn mówi, bardzo dużo. Nie sposób to wszystko w tak krótkim czasie zwiedzić i zobaczyć. Jeden wielki zabytek, naprawdę. Valletta i teraz tutaj właśnie Birgu, czyli jedno z tych jakby 3 miasteczek, te Trójmiasto, dawna stolica Malty, Birgu. Godzina po 16. Jeszcze pewnie może godzinę i zacznie się ściemniać. No i pewnie będziemy wracać do hotelu, wystarczy. Po ciemku to już nie ma co tutaj oglądać. Także do godziny 19 chcemy wrócić do hotelu. Dzisiaj trochę odpocząć, zrelaksować się, pójść na basen, tak? Młody? Pójdziemy na basen trochę. Jutro też jest kolejny dzień. No jutro poniedziałek, tak? Jutro też coś musimy zaplanować, co będziemy jutro robić, tak? Bo jeszcze nie wiem. Zobaczymy, może jutro popłyniemy na drugą wyspę, na Gozo, tak? Bo to też mamy w planie. Ale krótko? Sprawdzimy prognozę pogody. A tu taki jacht, Varsovia z syrenką. Także być może przypłyną z Polski. Jachty warte po prostu miliony. Wszędzie tego typu klimatyczne załuki, uliczki z tymi balkonami, kwietnikami.
tyle dobrze tutaj mniej turystów, cisza, spokój. My we dwóch tylko. Szukamy jakiegoś małego fast fooda, żeby znowu coś zjeść, ale nie bardzo. Godzina 17 się zbliża. Jeszcze chwilę będzie ciemno i będziemy wracać z powrotem na autobus i do swojego hotelu. Nic tu po nas. Na dzisiaj starczy. Godzina 17. Słońce powoli zachodzi. Młody, zmęczony. Chodź, idziemy. Chodź. Idziemy szukać przystanku autobusowego.